Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Zaczynamy konkretnie od następującej scenki. Stoisz przed półką z olejami albo przeglądasz oferty w internecie. Na etykietach widzisz syntetyczny, półsyntetyczny, nowoczesna technologia HC, PAO, GTL. Ceny potrafią różnić się bardzo mocno, a opisy często brzmią podobnie. I wtedy pojawia się bardzo praktyczne pytanie, czy droższy olej naprawdę jest lepszy i lepszy konkretnie dla mojego zastosowania? Problem w tym, że różne oleje mogą wyglądać podobnie na etykiecie, a w środku mieć zupełnie inną bazę. Albo w drugą stronę, mogą wyglądać zupełnie różnie na etykiecie, a w środku mieć bardzo zbliżoną formulację. A to właśnie baza w dużej mierze decyduje o tym, jak olej zachowuje się na zimno, w wysokiej temperaturze, przy długiej pracy albo przy dużym obciążeniu. W tym odcinku nie będziemy porównywać marek ani reklamowych haseł. Celem nie jest wskazanie najlepszego oleju. Celem jest zrozumienie różnic między bazami olejowymi, skąd się biorą ich właściwości i kiedy dana technologia ma sens, a kiedy nie. Zaczniemy od tego, jak powstają nowoczesne bazy olejowe, potem pokażemy, jak są klasyfikowane, następnie czym naprawdę różni się grupa HC od PAO, jaka jest rola estrów, jak wypadają oleje powstałe w oparciu o bazę 3, czyli GTL. Zapraszam. Ten film opiera się wyłącznie na ogólnodostępnych, merytorycznych artykułach branżowych publikowanych przez Chevron Global Lubricants od strony technologii i ewolucji baz olejowych, Noria Corporation od strony praktyki, formulacji i eksploatacji. Nie bazujemy na forach, opiniach ani materiałach marketingowych producentów, bazujemy na technologii, chemii baz olejowych i realnych ograniczeniach eksploatacyjnych. Logika i kolejność materiału. Zaczynamy od fundamentu technologicznego nowoczesnych procesów hydroobróbki. Bez zrozumienia takich pojęć jak hydrotreating czy hydrocracking nie da się uczciwie rozmawiać o grupie drugiej i grupie trzeciej. Następnie porządkujemy oficjalny podział baz olejowych API, grupy od 1 do 5, żeby jasno oddzielić technologię produkcji, właściwości bazy i marketingowe nazewnictwo. Dopiero potem przechodzimy do pojęcia oleju syntetycznego, różnic między grupą 3, PAO i estrami oraz wpływu bazy na formulację, dodatki i zachowanie oleju w silniku. W kolejnych krokach pokazujemy, dlaczego nowoczesna grupa trzecia potrafi w wielu zastosowaniach dorównać PAO, dlaczego PAO nie jest bazą idealną oraz czym jest GTL, czyli grupa 3+, jako kolejny etap rozwoju, a nie rewolucja dla każdego. Na końcu wracamy do najważniejszego pytania użytkownika, czy olej syntetyczny zawsze jest lepszym i mądrzejszym wyborem? I odpowiedź nie brzmi ani tak, ani nie. Odpowiedź brzmi: to zależy od warunków pracy, konstrukcji silnika i realnych problemów eksploatacyjnych, takich jak paliwo w oleju, woda, sadza, temperatury i styl użytkowania. Zaczynamy. Pierwszy artykuł, który wybrałem do analizy, pokazuje ewolucję technologii baz olejowych. Patrząc na ten schemat, widać wyraźnie, że nowoczesna baza nie powstaje w jednym kroku. Najpierw mamy hydrocracking, który przebudowuje ciężkie frakcje ropy i usuwa najbardziej problematyczne składniki. To tutaj budowana jest stabilność chemiczna bazy. Następnie przechodzimy przez etap usuwania lub przebudowy wosków. Woski, czyli liniowe parafiny obecne naturalnie w ropie naftowej. To właśnie ten etap decyduje o tym, czy olej zachowa płynność w niskich temperaturach i jak będzie zachowywał się podczas zimnego rozruchu. Na końcu mamy hydrofinishing, czyli końcowe oczyszczanie i stabilizację. Ten etap odpowiada za czystość bazy i jej długą żywotność w realnej eksploatacji. Dzięki połączeniu tych procesów powstaje baza grupa druga, która jakościowo nie ma już wiele wspólnego ze starymi olejami mineralnymi. Jeżeli zwiększymy intensywność tych procesów i skupimy się na jeszcze wyższym wskaźniku lepkości, otrzymujemy bazę grupa trzecia. To nadal ta sama ścieżka technologiczna, ale przesunięta w stronę wyższych parametrów. Dopiero grupa czwarta, czyli PAO, jest czymś zupełnie innym, bo nie powstaje z ropy, tylko w procesie syntezy chemicznej. Na tym etapie warto zapamiętać jedną rzecz. Różnice między grupą drugą, grupą trzecią i PAO nie wynikają z nazwy, tylko z technologii, która stoi za ich produkcją. Drugi artykuł, który bierzemy na warsztat, porządkuje podstawowy podział baz olejowych stosowany na całym świecie. Z niego dowiadujemy się, że podział na grupy od 1 do 5 nie jest marketingowy, tylko oparty na składzie chemicznym i sposobie wytwarzania bazy. Najważniejsze wnioski. Po pierwsze, każdy olej zaczyna się od bazy, a dodatki są dopiero kolejnym etapem. API dzieli bazy olejowe na 5 grup według stopnia oczyszczenia, składu chemicznego, zachowania lepkości wraz z temperaturą. Grupy pierwsza, druga i trzecia pochodzą z ropy, ale różnią się sposobem przetwarzania, a nie tylko jakością ropy. Grupy druga i trzecia to efekt nowoczesnej hydroobróbki, a nie klasycznej rafinacji.
Granica między grupą drugą a grupą trzecią to głównie wskaźnik lepkości, a nie syntetyczność. Grupa czwarta to zupełnie inna kategoria. Nie jest rafinowana z ropy, tylko syntetyzowana chemicznie. Grupa piąta to zbiór pozostałych baz, często używanych jako domieszki funkcjonalne. Ten artykuł uczy jednej kluczowej rzeczy. Jeśli nie wiesz, z jakiej grupy jest baza, to tak naprawdę nie wiesz, z czym masz do czynienia, nawet jeśli olej nazywa się syntetyczny. Tutaj do podkreślenia jest jeszcze raz ta grafika. Według API grupy pierwsza, druga i trzecia nadal pochodzą z ropy naftowej, dopiero grupy czwarta i piąta są syntetyczne w sensie chemicznym. Pierwsza duża różnica to zawartość siarki. Grupy druga i trzecia są znacznie czystsze chemicznie niż grupa pierwsza. Druga rzecz to udział cząstek nasyconych, saturates. Im ich więcej, tym baza jest stabilniejsza i wolniej się starzeje. Trzecia kolumna to wskaźnik lepkości i to jest kluczowy moment. Granica między grupą drugą a grupą trzecią nie dotyczy czystości ani pochodzenia, tylko wskaźnika lepkości. Technologicznie to ta sama ścieżka produkcji, tylko inny poziom parametrów. Grupa czwarta to PAO, to już wiemy, grupa piąta to reszta świata, wszystkie pozostałe bazy, estry, glikole, bazy specjalne najczęściej nie są stosowane samodzielnie, tylko jako domieszki funkcjonalne. Jeżeli zapamiętacie tylko jedną rzecz z tej tabeli, to proponuję tę. Grupa trzecia nie różni się od grupy drugiej pochodzeniem, tylko poziomem parametrów, a PAO to zupełnie inna liga technologiczna. Trzeci artykuł, który wybrałem do analizy, tłumaczy, skąd w ogóle wzięła się idea oleju syntetycznego. Z niego dowiadujemy się z grubsza, że syntetyki nie powstały po to, żeby zastąpić oleje mineralne z powodów marketingowych, tylko po to, żeby rozwiązać bardzo konkretne problemy techniczne, głównie związane z temperaturą, utlenianiem i stabilnością. Autor pokazuje, że pierwsze oleje syntetyczne rozwijano już przed II wojną światową, głównie z myślą o zastosowaniach, gdzie klasyczne oleje po prostu nie dawały rady. Grupa trzecia pojawiła się znacznie później i jest efektem bardzo zaawansowanej obróbki ropy naftowej. Parametrami może zbliżać się do syntetyków, ale technologicznie jest czymś innym. Na tym etapie warto zapamiętać jedno: pojęcie syntetyków zmieniało się wraz z rozwojem technologii i bez kontekstu historycznego łatwo je dziś źle interpretować. To są bardzo fajne tabele, którym warto poświęcić trochę czasu. Pierwsza tabela pokazuje w bardzo prosty sposób, dlaczego oleje syntetyczne w ogóle zaczęły być stosowane i jakie realne właściwości mogą oferować w porównaniu do klasycznych olejów mineralnych. Widzimy tu zestaw cech, które z punktu widzenia eksploatacji są bardzo atrakcyjne. Wyższy punkt zapłonu, lepszą stabilność termiczną i oksydacyjną, niższa temperatura płynięcia, wysoki wskaźnik lepkości, czy mniejsze straty energii wynikające z niższego tarcia wewnętrznego. To właśnie te właściwości sprawiły, że syntetyki zaczęły być wykorzystywane tam, gdzie oleje mineralne przestawały sobie radzić. W wysokich temperaturach, przy dużych obciążeniach, w niskich temperaturach rozruchu albo przy długich czasach pracy. Jednocześnie ta sama tabela bardzo wyraźnie pokazuje, że każda z tych zalet ma swoją cenę lub ograniczenie. Oleje syntetyczne są droższe, czasem wielokrotnie. Część z nich ma ograniczoną zdolność rozpuszczania dodatków, co komplikuje formulację gotowego oleju. Niektóre mogą wchodzić w niekorzystne interakcje z uszczelnieniami, powłokami czy tworzywami sztucznymi. Są też syntetyki, które gorzej znoszą obecność wody albo nie mieszają się z innymi olejami. Ta tabela bardzo dobrze uczy jednego: syntetyk daje potencjał, ale nie jest automatycznie lepszym wyborem w każdej sytuacji. Jego przewagi mają sens tylko wtedy, gdy warunki pracy faktycznie ich wymagają. Druga tabela idzie krok dalej i pokazuje, że olej syntetyczny nie jest jedną technologią, tylko całą rodziną bardzo różnych baz olejowych, z których każda została zaprojektowana pod inne potrzeby. Najbardziej uniwersalną grupą są polialfa-olefiny, czyli PAO. To one najczęściej kojarzą się z klasycznym olejem syntetycznym do silników przekładni czy sprężarek, oferują dobrą stabilność temperaturową, niski ubytek lotności i szeroki zakres zastosowań, ale jednocześnie mają ograniczoną rozpuszczalność dodatków i mogą powodować problemy z niektórymi uszczelnieniami. Z tego powodu bardzo często nie występują same, tylko w połączeniu z innymi bazami. Estry, zarówno diestrowe, jak i poliestrowe, są pod tym względem zupełnie inne. Mają znakomitą rozpuszczalność dodatków i naturalną zdolność do utrzymywania czystości powierzchni, dlatego często są stosowane jako składnik uzupełniający w olejach syntetycznych. Jednocześnie są droższe i bardziej wrażliwe na obecność wody, co ogranicza ich samodzielne zastosowanie. Pozostałe oleje syntetyczne są projektowane pod bardzo konkretne zadania, potrafią dawać wyjątkowo niskie tarcie, pracować w obecności wody
albo wytrzymywać ekstremalne temperatury, ale przez ograniczoną kompatybilność i wysoką specjalizację nie nadają się do zastosowań uniwersalnych. Patrząc na obie tabele razem, widać bardzo wyraźnie, że olej syntetyczny to nie synonim najlepszego oleju, tylko narzędzie do rozwiązywania konkretnych problemów eksploatacyjnych. Pierwsza tabela pokazuje, jakie właściwości można uzyskać dzięki syntetykom, a druga tłumaczy, która technologia syntetyczna faktycznie te właściwości zapewnia i jakie są tego konsekwencje. To właśnie dlatego w praktyce najważniejsze nie jest pytanie, czy olej jest syntetyczny, ale jaki rodzaj syntetyka został użyty i do jakich warunków pracy został dobrany. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna ciekawostka. W tym artykule bardzo wyraźnie pojawia się również wątek tego, co faktycznie może być nazwane olejem syntetycznym i jest on kluczowy dla zrozumienia dzisiejszego chaosu pojęciowego. Autor pokazuje, że pierwotnie termin syntetyczny odnosił się wyłącznie do baz tworzonych chemicznie z małych cząsteczek, takich jak polialfa-olefiny czy estry, czyli do tego, co dziś klasyfikujemy jako grupa czwarta i część grupy piątej. Z czasem jednak rozwój technologii rafineryjnych sprawił, że bardzo głęboko przetwarzane bazy pochodzenia naftowego zaczęły osiągać parametry zbliżone do syntetyków, mimo że nie były wynikiem syntezy chemicznej. W efekcie pojawiła się możliwość marketingowego określenia takich baz, zwłaszcza grupy trzeciej, jako syntetycznych, mimo że technologicznie nadal są one produktem rafinacji ropy. Artykuł jasno pokazuje, że to przesunięcie definicji nie wynikało z błędu, lecz z postępu technologicznego, ale jednocześnie oznacza, że samo słowo syntetyczny przestało być jednoznaczną informacją o tym, jak dana baza została wytworzona. Kolejny artykuł o zachęcającym tytule Oleje syntetyczne, co użytkownik powinien wiedzieć. Z tego artykułu dowiadujemy się z grubsza, że oleje syntetyczne rzeczywiście oferują przewagi użytkowe, ale nie w każdej właściwości i nie w każdych warunkach. Syntetyk nie jest automatycznie lepszy we wszystkim, a jego realna wartość zależy od tego, jakie cechy są w danej aplikacji faktycznie wykorzystywane. Autorzy wyraźnie podkreślają, że część przewag syntetyków wynika nie tylko z samej bazy, ale również z bogatszego pakietu dodatków, co często jest pomijane w uproszczonych porównaniach. Bardzo istotne, warto to podkreślić jeszcze raz, baza to nie wszystko. Artykuł pokazuje też, że nowoczesne oleje mineralne w wielu zastosowaniach radzą sobie bardzo dobrze, a syntetyk zaczyna mieć sens głównie tam, gdzie pojawiają się ekstremalne temperatury, długie interwały wymiany, wysokie obciążenia lub trudne warunki pracy. Ważnym wnioskiem jest również to, że wyższa cena syntetyka nie zawsze przekłada się na proporcjonalnie większą korzyść, zwłaszcza jeśli warunki pracy oleju są umiarkowane. Na tym etapie pojawia się ważny wniosek praktyczny. Wyższa cena syntetyka ma sens tylko wtedy, gdy jego właściwości są faktycznie wykorzystywane w danym zastosowaniu, a nie wtedy, gdy olej pracuje w łagodnych warunkach. Ta tabela zbiera najczęściej wymieniane przewagi i słabe strony olejów syntetycznych, ale kluczowe jest to, że każda pozycja odnosi się do konkretnych warunków pracy. Jeśli te warunki w Twoim zastosowaniu nie występują, dana zaleta może być prawie niewidoczna, a wada kompletnie nieistotna albo odwrotnie. Pierwsza zaleta, odporność na utlenianie i degradację chemiczną, ma największe znaczenie wtedy, gdy olej pracuje długo w podwyższonej temperaturze lub ma kontakt z produktami spalania, paliwem, wodą i innymi zanieczyszczeniami. W takich sytuacjach syntetyk zwykle wolniej się starzeje, a to przekłada się na mniejsze ryzyko osadów i zmian lepkości. W umiarkowanych warunkach ta przewaga wciąż istnieje, ale użytkownik może jej po prostu nie zauważyć. Druga zaleta, lepsza praca w skrajnych temperaturach, jest w praktyce najbardziej namacalna. Zimne starty, krótka jazda zimą, praca w mrozie albo nagrzewanie oleju przy dużym obciążeniu. To są sytuacje, w których olej mineralny częściej zbliża się do granic swoich możliwości, a syntetyk daje większy margines bezpieczeństwa. Kolejna rzecz, lepszy przepływ w niskich temperaturach to nie tylko komfort rozruchu, ale też realna ochrona. Szybciej buduje się film olejowy i szybciej dociera smarowanie do newralgicznych miejsc. To jest szczególnie ważne w trybie krótkich odcinków, gdzie olej często nie osiąga stabilnej temperatury pracy. Po stronie zalet pojawia się też mniejsza skłonność do szlamu i osadów. Tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Osady zależą nie tylko od bazy, ale też od dodatków i od tego, co silnik robi z olejem. Syntetyk daje większą odporność na powstawanie problemów, ale nie jest magiczną ochroną, jeśli silnik ma trudne warunki pracy albo interwały są zbyt długie. Dłuższe interwały wymiany to temat, który budzi największe emocje. Tabela mówi, że syntetyki pozwalają na dłuższe przebiegi, ale w praktyce to działa tylko wtedy, gdy ograniczeniem jest starzenie bazy.
Jeśli ograniczeniem jest brud, sadza, woda, paliwo w oleju albo wyczerpanie dodatków, to sama lepsza baza nie rozwiąże problemu. Innymi słowy, syntetyk daje potencjał, ale nie gwarancję. Ostatnia zaleta, bardziej odporny film olejowy w wysokiej temperaturze i przy dużych obciążeniach. Ma sens tam, gdzie olej jest mocno ściskany warunkami pracy. Wysoka temperatura, duże obciążenia, holowanie, jazda pod długie wzniesienia, jazda dynamiczna, wysoka moc jednostkowa. To jest przewaga, której w spokojnej jeździe miejskiej można w ogóle nie wykorzystać. Teraz strona wad, najprostsza cena. To jest realny minus i trzeba go zestawić z tym, czy Twoje warunki pracy faktycznie wymagają przewag syntetyka. Jeśli nie, to dopłata może nie dać żadnego efektu poza poczuciem bezpieczeństwa. Druga wada, możliwość wytrącania się dodatków w niskich temperaturach magazynowania. Brzmi groźnie, ale w praktyce dotyczy głównie długiego przechowywania w zimnie i sytuacji, w których olej stoi i się rozwarstwia. To jest bardziej temat jakości formulacji i logistyki niż wada syntetyka jako takiego, ale warto o tym wspomnieć, bo ludzie czasem trzymają olej w niedogrzanym garażu. Trzecia rzecz, potencjalnie nieco niższa ekonomia paliwowa przy prędkościach autostradowych. Jest ciekawa, bo łamie popularny stereotyp, że syntetyk zawsze oszczędza paliwo. Wniosek praktyczny jest prosty. Jeśli ktoś liczy tylko na spalanie, to nie powinien zakładać automatycznej korzyści z samego faktu, że olej jest syntetyczny. I jeszcze z tego artykułu ta tabela porządkuje ona dwie najważniejsze grupy baz, które w praktyce stoją za pojęciem olej syntetyczny, PAO, czyli grupa czwarta, oraz estry z grupy piątej, które nie są konkurencją dla PAO, tylko jego uzupełnieniem. Noszą bardzo wysoką stabilność termiczną i świetne właściwości niskotemperaturowe, ale jednocześnie są bardziej wrażliwe na wilgoć i rzadko występują samodzielnie w olejach silnikowych. W praktyce to właśnie niewielki dodatek estrów pozwala dopiąć formulację PAO, poprawić rozpuszczalność dodatków, szczelność i czystość pracy. To dobrze pokazuje, że nawet w świecie syntetyków nie ma jednej idealnej bazy. Olej o wysokich parametrach to niemal zawsze kompromis i świadome łączenie różnych baz, a nie wybór jednego najlepszego rozwiązania. Kolejny artykuł to opracowanie pod tytułem Oleje na bazie PAO, wyjaśnienie. I tu wchodzimy w sedno tego, co przez lata było rozumiane jako prawdziwy syntetyk. Z wcześniejszych materiałów już wiemy, że PAO to grupa czwarta, budowanie chemicznie cząsteczki o bardzo jednorodnej strukturze. Tego nie rozwijamy, to już było. Nowością w tym artykule jest bardzo klarowne pokazanie, dlaczego PAO ma takie właściwości i jakie są jego realne ograniczenia. Pierwszy wykres bardzo czytelnie pokazuje jedną rzecz. Im bardziej zaawansowana baza olejowa, tym szerszy zakres temperatur, w którym olej może pracować bezpiecznie. Oleje mineralne mają wyraźnie węższe okno komfortu, PAO i estry znacznie szersze i to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy wcześniej przy stabilności temperaturowej i wysokim wskaźniku lepkości. Artykuł mocno podkreśla, że PAO jest bazą bardzo niepolarną, co z jednej strony daje świetną stabilność temperaturową, niską lotność i doskonałe zachowanie w niskich temperaturach, ale z drugiej strony oznacza słabą naturalną rozpuszczalność dodatków i niską naturalną smarność. I to jest kluczowe, PAO nie jest idealne samo w sobie. Tabela, która znajduje się w tym artykule, dobrze porządkuje temat kompromisów. Nie ma bazy idealnej we wszystkich kategoriach jednocześnie. PAO jest bardzo dobrze zbalansowane, estry wygrywają temperaturą i stabilnością, ale przegrywają kosztami i kompatybilnością. To wzmacnia wcześniejszy wniosek. Olej to zawsze świadomy kompromis, a nie ranking lepszy-gorszy. W artykule znajdziemy również ważną informację, która spina się z poprzednimi artykułami o estrach. PAO praktycznie zawsze musi być modyfikowane, najczęściej przez dodatek estrów, żeby poprawić rozpuszczalność dodatków, pracę uszczelnień i wytrzymałość filmu olejowego. Bardzo istotny moment to zdanie, że PAO samo w sobie nie gwarantuje mniejszego zużycia, to zależy od dodatków, to świetnie kontruje popularny mit, że syntetyk zawsze lepiej smaruje. Artykuł uczciwie pokazuje też ograniczenia PAO, słaba biodegradowalność, problemy w niektórych zastosowaniach wysokotemperaturowych, np. sprężarki tłokowe i wyższy koszt. To nie są wady krytyczne, ale bardzo ważne w kontekście późniejszego porównania z grupą trzecią i 3+. Wykres znajdujący się na końcu tego artykułu dość wyraźnie prezentuje, że wraz z oczyszczaniem bazy i eliminacją niepożądanych struktur rośnie stabilność oksydacyjna. To potwierdza, że różnice między grupą drugą, grupą trzecią i PAO są w dużej mierze różnicą skali i marginesu bezpieczeństwa, a nie skokiem zero-jedynkowym.
Kolejny artykuł to zrozumienie różnic pomiędzy olejami syntetycznymi. Ten artykuł nie wprowadza nowej technologii, tylko porządkuje bardzo ważny problem praktyczny. Dlaczego różne oleje syntetyczne mogą zachowywać się inaczej, mimo że formalnie spełniają te same normy? Na starcie mamy podstawę do ostudzenia popularnego mitu, że syntetyk zawsze czyści lepiej. W rzeczywistości zarówno nowoczesne bazy grupy trzeciej, jak i PAO mają raczej niską naturalną zdolność rozpuszczalnia osadów. Jeśli olej wykazuje silne działanie czyszczące, to nie wynika to z samego faktu bycia syntetykiem, tylko z obecności bardziej aktywnych komponentów formulacji. I tu pojawia się kluczowa nowość tego artykułu, rola estrów, to właśnie one mają wyższą zdolność rozpuszczania osadów i dodatków, ale jednocześnie mogą powodować efekty uboczne przy zmianie oleju. Odrywanie nagromadzonych osadów, szybsze zapychanie filtrów albo problemy z uszczelnieniami. To nie jest wada syntetyków jako takich, tylko konsekwencja konkretnej kompozycji bazy. Bardzo ważna informacja praktyczna jest też taka, że użytkownik nie ma realnej możliwości sprawdzenia, jaką bazę zastosowano w danym oleju. Etykieta Synthetic nie mówi, czy mamy do czynienia z grupą trzecią, PAO czy mieszanką z estrami, dlatego dwa oleje o tym samym oznaczeniu mogą różnić się zachowaniem w silniku, szczególnie przy pierwszej zmianie. Z pomocą przychodzą tutaj numery kas w kartach chemicznych, o tym powstał osobny odcinek, dlatego tego nie rozwijam w tym miejscu. Podsumowując, omawiany artykuł nie mówi, który syntetyk jest lepszy, pokazuje natomiast, że syntetyk to bardzo szeroka kategoria i że różnice w zachowaniu oleju wynikają z typu bazy i kompatybilności, a nie z samej etykiety i to jest klucz do zrozumienia, dlaczego w kolejnym kroku można już spokojnie mówić o tym, że nowoczesna grupa trzecia w wielu zastosowaniach dogania PAO. Kolejny artykuł to właściwości baz olejowych i przyszłe trendy, ewolucja technologii baz olejowych, część trzecia i tu wchodzimy na bardzo konkretny poziom. Porównanie nowoczesnych baz grupy trzeciej z klasycznym punktem odniesienia, czyli PAO. Najważniejsza nowa teza jest prosta, ale mocna. Dzięki nowoczesnym technologiom większość kluczowych parametrów, które kiedyś odróżniały PAO, dziś można uzyskać w bazach grupy trzeciej i to nie marketingowo, tylko w testach. Artykuł pokazuje, że w praktycznych parametrach użytkowych, takich jak rozruch na zimno, odparowalność i stabilność oksydacyjna, dobrze zaprojektowana grupa trzecia osiąga wyniki porównywalne z PAO. Co więcej, w niektórych obszarach, jak rozpuszczalność dodatków i smarność formulacji, grupa trzecia może mieć nawet przewagę. Bardzo ważny jest też wniosek dotyczący temperatur niskich. Chevron jasno zaznacza, że PAO nadal zachowuje przewagę w najbardziej ekstremalnych zastosowaniach, ale jednocześnie podkreśla, że dla zdecydowanej większości aplikacji drogowych i przemysłowych ta różnica przestaje mieć znaczenie praktyczne. Kolejny wykres pokazuje jedną z kluczowych różnic użytkowych między bazami olejowymi, czyli odparowalność mierzoną testem NOAC. Im niższa wartość, tym mniejsze ubytki oleju w wysokiej temperaturze i mniejsze obciążenie dla dodatków. Widać tu wyraźnie, że grupa druga wypada najsłabiej, natomiast nowoczesna grupa trzecia zbliża się bardzo mocno do PAO. Różnica między grupą trzecią a PAO nadal istnieje, ale w praktyce jest już znacznie mniejsza niż różnica między grupą drugą a grupą trzecią. To jest ważny moment, bo pokazuje, że jedna z kluczowych przewag PAO, niska lotność, została w dużej mierze przyjęta przez nowoczesne technologie hydroprocesingowe. W realnych formulacjach olejów silnikowych oznacza to mniejsze zużycie oleju i stabilniejsze parametry pracy, nawet jeśli baza nie jest PAO. Kolejna kluczowa informacja dotyczy stabilności oksydacyjnej. Nowoczesna grupa trzecia dzięki bardzo wysokiej czystości, niemal całkowitemu usunięciu aromatów osiąga trwałość porównywalną z PAO, a w realnych formulacjach często decydująco okazuje się nie typ bazy, tylko cały pakiet dodatków. Artykuł bardzo wyraźnie pokazuje też kierunek rynku. PAO przestaje być bazą domyślną dla olejów syntetycznych, a staje się bazą wyspecjalizowaną, stosowaną tam, gdzie naprawdę potrzebne są ekstremalne parametry. Rolę głównego syntetyka masowego przejmuje dziś nowoczesna grupa trzecia. Na koniec pojawia się zapowiedź kolejnego kroku rozwoju, jeszcze czystsze, jeszcze bardziej jednorodne bazy, w tym technologie oparte o gaz ziemny. To jest wyraźny sygnał, że granica między mineralnym a syntetycznym będzie się dalej zacierać. Kolejny artykuł dotyczy GTL-a, czyli Gas to Liquids, konwersji gazu ziemnego w niezwykle czyste bazy olejowe. W tym artykule wchodzimy już nie w porównania, tylko w kolejny etap rozwoju baz olejowych,
Technologia Gas to Liquids polega na tym, że zamiast przerabiać ropę, gaz ziemny jest rozbijany i składany od nowa w bardzo jednorodne cząsteczki. Efektem jest syntetyczna ropa praktycznie pozbawiona siarki, aromatów i metali. Najważniejsza nowa informacja jest taka, że bazy GTL mają strukturę bardzo zbliżoną do PAO, ale powstają inną drogą. W praktyce oznacza to bardzo wysoki wskaźnik lepkości, niską lotność i dobrą stabilność oksydacyjną przy jednocześnie lepszej dostępności i potencjalnie niższych kosztach niż klasyczne syntetyki grupy czwartej. Artykuł jasno pokazuje, że GTL nie jest ciekawostką laboratoryjną, tylko realnym kierunkiem dla olejów silnikowych i przemysłowych, szczególnie tam, gdzie liczy się czystość bazy i stabilność przy długiej pracy. To także ważny sygnał, że granica między syntetykiem a mineralnym jeszcze bardziej się zaciera, bo GTL formalnie trafia do grupy 3+, a parametrami bardzo blisko podchodzi pod PAO. To jest moment, w którym widać wyraźnie, rynek nie idzie w stronę jednego najlepszego syntetyka, tylko w stronę coraz lepiej kontrolowanej struktury cząsteczek, niezależnie od źródła. I na deser dwa ostatnie artykuły, które będą pewnego rodzaju klamrą i domkną temat związany z bazą syntetyczną. Pierwszy zatytułowany „Czy olej syntetyczny jest lepszy?”. Po całej drodze przez grupę drugą, grupę trzecią, PAO, GTL można wreszcie spokojnie powiedzieć jedno. Syntetyk nie jest z definicji lepszy, jest po prostu innym narzędziem. Autor bardzo wyraźnie podkreśla, że wiele zalet przypisywanych syntetykom wynika nie tylko z bazy, ale z całej formulacji. To oznacza, że dobrze zaprojektowany olej na nowoczesnej bazie mineralnej może w praktyce działać lepiej niż przeciętny syntetyk. Syntetyk daje potencjał, ale nie gwarancję. To jest ważne domknięcie, bo po całym materiale coraz lepiej rozumiemy, że parametry z katalogu nie zawsze przekładają się na realne korzyści w jego użytkowaniu. Ostatni artykuł pod tytułem „Czy syntetyk to zawsze rozsądny wybór?” Ten artykuł bardzo wyraźnie pokazuje, że pytanie, czy syntetyk jest lepszy, nie ma sensu bez kontekstu tego, co w danym układzie faktycznie ogranicza trwałość oleju. Jeśli ograniczeniem jest starzenie samej bazy, wysoka temperatura, długie interwały, stabilność lepkości, wtedy syntetyk rzeczywiście daje realną przewagę i dodatkowy koszt może się zwrócić, czasem nawet kilkukrotnie. Ale jeśli olej wymieniany jest dlatego, że wyczerpują się dodatki, pojawia się woda, sadza, paliwo albo inne zanieczyszczenia, to lepsza baza nie zmienia reguł gry. W takich warunkach syntetyk nie pracuje dłużej, tylko drożej. I to jest jeden z najmocniejszych, najbardziej niewygodnych wniosków tego artykułu. Autor bardzo mocno akcentuje też temat rozpuszczalności i czystości układu. Wysoko oczyszczone, bardzo czyste bazy syntetyczne nie zawsze są zaletą, w niektórych zastosowaniach mogą sprzyjać odkładaniu się osadów, bo nie mają naturalnej zdolności do ich utrzymywania w zawiesinie. Wtedy rozwiązaniem nie jest lepszy syntetyk, tylko inny typ bazy albo świadome użycie współbaz o wyższej rozpuszczalności. Podobnie z oszczędnością energii. Syntetyk może ją poprawić, ale tylko wtedy, gdy straty rzeczywiście wynikają z starcia oleju. Jeżeli problem leży w mechanice, luzach, złym poziomie oleju czy zaniedbanej eksploatacji, nawet najlepsza baza syntetyczna nie zrobi różnicy. Olej nie naprawia błędów konstrukcyjnych ani eksploatacyjnych. Artykuł jasno pokazuje też, że syntetyk nie jest jedną kategorią. Jedne syntetyki odpychają wodę, inne ją pochłaniają, jedne są kompatybilne z innymi olejami, inne mogą tworzyć niebezpieczne mieszaniny. Dlatego przejście na syntetyk bez zrozumienia jego właściwości może w skrajnych przypadkach pogorszyć sytuację zamiast ją poprawić. I tu pojawia się najmocniejszy wniosek końcowy. Najlepszy olej to nie ten najbardziej zaawansowany technologicznie, tylko ten najlepiej dopasowany do konkretnej maszyny i warunków pracy. W jednych zastosowaniach syntetyk jest jedynym rozsądnym wyborem, w innych dobrze zaprojektowany olej mineralny zrobi dokładnie to samo bez dodatkowych kosztów i ryzyk. Kończąc, warto powtórzyć jeszcze raz wniosek końcowy. Nie chodzi o to, żeby zawsze wybierać olej najlepszy, tylko olej odpowiedni do warunków pracy i dokładnie to jest sens całego materiału. Kończąc tytułem podsumowania, dzisiejsza wiedza jasno pokazuje, że nowoczesne bazy grupa trzecia i grupa 3+, wytwarzane w zaawansowanych procesach rafineryjnych, osiągają właściwości bardzo zbliżone do klasycznych baz PAO, które przez lata były uznawane za punkt odniesienia dla syntetyków. Różnice między nimi coraz częściej dotyczą marginesu bezpieczeństwa w warunkach skrajnych, a nie codziennej jakości pracy oleju. Jednocześnie trzeba jasno powiedzieć, że baza w pełni syntetyczna nie jest zbiorem samych zalet.
wiąże się z wyższym kosztem, inną rozpuszczalnością dodatków, potencjalnymi problemami kompatybilności i nie zawsze daje realne korzyści, jeśli warunki pracy tego nie wymagają. Sama jakość bazy nie naprawi silnika, który rozcieńcza olej paliwem, wprowadza wodę do układu, generuje nadmiar sadzy albo pracuje w trybie, który i tak wymusza częste wymiany. To prowadzi do jednego z najważniejszych wniosków. O trwałości oleju rzadko decyduje sama baza. W praktyce częściej ograniczeniem są zanieczyszczenia, wyczerpanie dodatków i specyfika pracy silnika niż zdolność bazy do dalszej eksploatacji. Dlatego nawet najlepszy syntetyk może nie dać żadnej przewagi tam, gdzie problem leży gdzie indziej. Cały przegląd technologii pokazuje też coś jeszcze. Pojęcie syntetyk przestało być jednoznaczne. Dziś liczy się nie to, czy olej jest mineralny czy syntetyczny, ale jaką ma strukturę, jak jest sformułowany i do jakiego zastosowania został dobrany. Najlepszym wyborem nie jest olej najbardziej zaawansowany technologicznie, tylko ten, który najlepiej pasuje do konkretnego silnika i warunków jego pracy. Jeśli macie inne doświadczenia, własne obserwacje albo przemyślenia do prezentowanych treści, dajcie znać w komentarzu. To właśnie z takich dyskusji rodzą się najbardziej wartościowe wnioski. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i za to, że chcecie patrzeć na temat olejów nie przez marketingowe hasła, ale przez realną wiedzę i praktykę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!